Wiesz, jeżeli coś jest potrzebne, to wszechświat ci tego dostarczy. A ty nawet nie musisz kombinować, co i jak, bo wiesz, że to po prostu nastąpi, że będzie fajnie, będzie lekko, łatwo, przyjemnie. W ogóle o co chodzi? Natomiast te moje koleżanki po prostu czasami takie sfrustrowane. Dlaczego tak jest? To jest niesprawiedliwe. Ale co to znaczy niesprawiedliwe? Ja się uczyłam ogarniać w sytuacjach, kiedy na przykład mogłabym, już się nauczyłam z tego korzystać, mogłabym coś zrobić, mogłabym się na przykład nauczyć, wiesz, jakichś to, czego nie lubię, czyli tych takich techniczno-logistyczno-technologicznych kwestii, ale wolę nie. I wtedy udawałam, że to jest, najlepiej to mi zróbcie, tak? Powiedz mi, jak najlepiej to za mnie zrób, wiesz. No i do momentu, kiedy naprawdę zostawałam sama i wiesz co, wtedy bystrzałam. Musiałam coś ogarnąć, jak już nie ma żadnych pomocników, ale to też było po to, żebyś zobaczyła, a weź, że nie być taka leniwa, weź, że zrób coś, czego powiedzmy nie lubisz, bo uważasz, że ktoś inny to zrobi. Proszę cię bardzo, przynajmniej sobie udowodnisz, że jak chcesz, to możesz, nie blokujesz się. W przepływie z Mirą Łużny. Już jest zatwierdzone, okej. Klaps. I możemy kontynuować. Ale co, dlatego muszę mieć całą ekipę, nie muszę. W tym sensie, bo jestem niekompetentna. Takich rzeczy nie ogarnę. A ty jesteś człowiek orkiestra, człowiek renesansu, wszystko sobie sama odpalisz, więc sama dajesz radę. Jesteś samowystarczalny. Tak, natomiast powiem ci, właśnie ta Zosia, bo to jest Zosia Samosia, wiesz. Okej. Ale też się uczę tego otwierania i też się jakby dzielę z kobietami tym, otwierania się na przyjmowanie pomocy. Bo wiesz, w trybie Zosia Samosia, tak. No to ja wszystko wiem najlepiej, ja wszystko zrobię. Tak. Ale też z takim poświęceniem się, tak, że ja dam radę. A tu się okazuje, że ja nie musisz. Nie muszę wszystkiego umieć, nie muszę tej ciężkiej walizki wtachać po prostu wszędzie, żeby udowodnić. I w ogóle po co to sobie robisz? Robisz? No to jest ciekawe. Słuchaj, ja miałam koleżanki, które miały bardzo często do mnie pretensje, bo one właśnie miały ten tryb Zosi Samosi, ale to jest nie, że po prostu ja jestem samowystarczalna, bo nie mam wyjścia. I wtedy super. Ale jeszcze z taką pretensją do świata, dlaczego nikt nie podejdzie i mi nie pomoże, ale jak tylko ktoś próbuje, to nie. Ja sobie poradzę. Absolutnie. Ja miałam takie też koleżanki, te koleżanki były tak sfrustrowane i tak na mnie wkurzone, bo one miały pretensje poniekąd, że ja gdzieś wyjdę, ja jeszcze nic nie powiem, albo mówię tak, potrzebne mi jest coś tam. I nagle 5 osób się zrywa, że to ja ci to przyniosę, to ja ci to tak. I dlaczego one tak nie mają? A ja bardzo dziękuję, ale naprawdę, ale nie, bo to taki kłopot. A ktoś mówi, żaden kłopot, ja ci to zrobię, tak. I one zawsze startowały. To jest niesprawiedliwe. Dlaczego tak jest? Ty jesteś taka nieogarnięta, masz takie deficyty, ty nic nie umiesz i wszyscy ci pomagają. I myślę, no właśnie. A jednocześnie każdy był zadowolony, wiesz, ja byłam zadowolona, dziękuję bardzo. Ludzie byli zadowoleni, bo widzą, to nie było jakieś wymuszające, to było po prostu na zasadzie takiej, wiesz, takiej, no nie wiem, takiej otwartości, takiej, nie wiem, dziecięcej, bardzo naturalnej. Dziękuję, że jesteś. Jeżeli to wideo porusza coś ważnego w tobie, daj znać w komentarzu poniżej. Twoja perspektywa jest dla mnie ogromnie cenna, a jeżeli uważasz, że treści, które tu publikuję, są wartościowe, podziel się nimi z innymi, zostaw lajka i zasubskrybuj mój kanał. Więcej znajdziesz w opisie pod tym wideo. Miłego oglądania. Jeżeli coś jest potrzebne, to wszechświat ci tego dostarczy. A ty nawet nie musisz kombinować, co i jak,
bo wiesz, że to po prostu nastąpi, że będzie fajnie, będzie lekko, łatwo, przyjemnie, w ogóle o co chodzi. Natomiast te moje koleżanki to po prostu czasami takie sfrustrowane. Dlaczego tak jest? To jest niesprawiedliwe. Ale co to znaczy niesprawiedliwe? Ja się uczyłam ogarniać w sytuacjach, kiedy na przykład mogłabym, się nauczyłam z tego korzystać, mogłabym coś zrobić, mogłabym się na przykład nauczyć, wiesz, jakichś tych, czego nie lubię, czyli tych takich techniczno-logistyczno-technologicznych kwestii, ale wolę nie. I wtedy udawałam, że to jest, to najlepiej to mi zróbcie, tak? Powiedz mi, jak najlepiej to za mnie zrób, wiesz. No i do momentu, kiedy naprawdę zostawałam sama i wiesz co, wtedy wystrzałam. Musiałam coś ogarnąć, jak już nie ma żadnych pomocników, ale to też było po to, żebyś zobaczyła, a wy, że nie być taka leniwa, wy, że zrób coś, czego powiedzmy nie lubisz, bo uważasz, że ktoś inny to zrobi. Proszę cię bardzo, przynajmniej sobie udowodnisz, że jak chcesz, to możesz, nie blokujesz się, to nie jest poza twoim zakresem, nie wiem, częstotliwości, po prostu zrobisz to i tyle. To była w drugą stronę lekcja. I to jest fascynujące, że właśnie poprzez interakcję z ludźmi uczymy się, wiesz, różnych rzeczy o sobie. To jest fascynujące, dlatego też się spotykają tak różne jednostki. To mnie zawsze fascynowało. A jednocześnie próbujemy się dopasować do jakiegoś jedynie słusznego modelu. Czemu? Tak. Wiesz co, dla mnie to właśnie Zosio samosiowanie to był temat też takiego cierpiętnictwa, poświęcania się, ale również bycia taką niezawodną, taką wiesz, że ja nie potrzebuję pomocy. No ja oczywiście wiem już skąd to tam wiadomo. Tak. Że nikt się nie widział, nie pomagał. Że Nie? ja, tak, i że ja byłam wsparciem zawsze. I że skoro ja nie wiem albo nie umiem, no to wiesz, to wszystko było gdzieś na moich barkach, więc ja sobie musiałam radzić. Tak. I też takie otwieranie się na to, przyjmowanie, nawet na zasadzie, wiesz, że to, co mówisz, ktoś mi oferuje pomoc. I wiesz, moja automatyczna odpowiedź niegdyś była nie, ja sobie poradzę. Natomiast ja się, tak jak ty się skonfrontowałaś z motywem pod tytułem, że zostałaś sama i musiałaś sobie jakoś poradzić, Tak. to ja miałam taką sytuację trochę zdrowotną, że nie byłam w stanie po prostu coś jakby miałam zrobić i nie byłam w stanie tego zrobić, bo fizycznie po prostu leżałam dętka z bólem głowy, wymiotami i tak dalej, że ja po prostu mnie ciało wyautowało, powiedziało nie zrobisz tego, koniec, masz się poddać, bo mnie jakby wiesz, jedyne poddanie, jakie mogło być, to takie, nie? Bo jakby z mentalu nie byłam w stanie. Skąd? Nie odpuszczasz. Nie odpuszczałam. Jej. Musiałam pójść do mojego szefa i powiedzieć mu, bo to było jak mieszkałam w Grecji w ośrodku medytacyjnym, i powiedzieć mu, wiesz, no ja na czworakach prawie szłam, także ja przepraszam, ale Nie dam rady. Tak. Widzisz przecież, tak. Tak. Natomiast jakby z jego strony to nie było żadnym problemem w ogóle, absolutnie, pewnie. wiesz, no widzi, że ja nie Tak jestem jest. w stanie w ogóle chodzić. Bez Natomiast sensu. dla mnie tym takim przełomowym momentem było to, że ja do niego podchodząc, ja zaczęłam płakać. On w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Myślał, że coś się stało takiego, wiesz, no coś się stało. Jeszcze bardziej dramatycznego. Tak. Coś się stało do tego, a nie tylko to, że ja jestem po prostu dętka. Ale ten mentalny mój, jakby ten proces polegał na tym, że ja się rozpłakałam, bo ja musiałam mu pokazać swoją słabość. Słabość. Ja musiałam Tak, się przyznać. Tak, że ja czegoś nie mogę. Dam rady. Nie dam rady. I dla mnie to było najtrudniejsze. Najgorsze. Tak. I wiesz, i jak ja tego doświadczyłam, to było trudne, to było trudne, nie? No bo wiesz, ja kogoś Przełomowe, zawiodłam. mocne lekcje są trudne. Tak.
Musiałaś się z tym Ale to było zmierzyć. takie Mhm. wyzwalające z Tak, drugiej strony, no, że to było piękne, nie? Że ja, wiesz, no pamiętam tak, tę sytuację do dziś, że ja mam, no, wow, mogę tak. nie być w Sama sobie na stanie to pozwolić, wiesz, bo to nawet mogę nie chodzi o świat. tak, Ty sobie na tak, to pozwalasz, żeby nie. O, mogę poprosić o pomoc, tak? Bo to było mhm, też motyw pod tak, tytułem, czy, proszenia. czy ty, Mhm, tak, jakby, czy ty możesz jakby zorganizować tutaj, żeby to się wydarzyło, to no co ja miałam raczej. zrobić, nie? A on jest od tego, przecież jest szefem. Jest od tego. Tak, Wiesz. tak. O, Natomiast wiesz, dla mnie to to było było takie, mocne. takie Mhm, przejście mocne, mhm. to poddanie się, w ogóle to Tak, ale wiesz, że poddawanie często się. tak jest. Ja to widziałam ludzi aż do momentu paraliżu. Często kręgosłup wtedy daje znać. To jest częsty motyw. Wiesz co? Potem wysłuchajcie, prewencja, lepsza prewencja. Wiesz, że sobie naucz się odpuszczać wcześniej. Puść ten opór przed proszeniem o pomoc. Puść te wszystkie blokady, te wszystkie iluzje, że ja tu jestem nie do starcia, bo jeżeli nie, to zaczynamy somatyzować. Tak, Właśnie, żeby jak już jesteśmy pod ścianą, jak już jesteśmy dosłownie na łopatkach, ale nie trzeba do tego doprowadzać. Halo, nie trzeba do tego znaczy, wiesz, doprowadzać, żeby nam. niby nie Znaczy trzeba, trzeba, nie trzeba, natomiast wiadomo. wiesz, Tak, jak się jest w trybie pod tytułem tak, albo 100%, albo zero, tak, no tak. to tutaj on jest. Po prostu. Wiem, i to uczy, tylko że znowuż z kolei opiekuńcza mamuśka mówi, ale nie róbcie tak sobie, jak ktoś przychodzi na konsultację, że no nie rób sobie tak, już widzisz, że somatyzuje, odpuść to, żeby nie eskalować. Żeby nie przyszedł taki moment, że dopiero na czworakach można puszczać wcześniej, bo to żaden dyskonor, czegoś nie wiedzieć, albo pozwalać, żeby się wszechświat nami zaopiekował. Co to jest za jakiś dyshonor? A jak ktoś ma w drugą stronę, jest to wszystko równowaga, popatrz, jak ktoś ma w drugą stronę, że ma jakąś taką, wiesz, wyuczoną bezradność, to można być, ale dasz sobie radę, spokojnie to sam ogarniesz, wiesz, albo żeby, wiesz, to nie muszą być skrajności. To czasami się sprowadza, właśnie to mnie fascynuje, że spotykasz ludzi, którzy są inni od ciebie, żeby zobaczyć coś, ale z kompletnie innej perspektywy. Nawet o 180 stopni. Wtedy mamy jakąś świadomość pełnie. Mhm, To, mhm. to jest też fajne. Tak mi się wydaje. Także mam nadzieję, że teraz już prosisz o pomoc. Już Tak, to nie będziesz taką, wiesz, bezradną, taką, nie wiem, jakąś taką mimozą. O, tak. to nie, bo Ale silna kobieta to nie musi taka być. Wcale taka no. nie jest. Natomiast u mnie to się bardzo zmieniło w ogóle to podejście, zarówno z tym otwieraniem się na wsparcie, jak i na przykład z tymi granicami. W Mhm, momencie, kiedy ja się zwróciłam do samej siebie, mhm, kiedy ja się zaczęłam rzeczywiście zajmować sobą, mhm, to gdzieś tam mi zaczęło, ponieważ wiesz, no zwróciłam się do siebie, więc ten kontakt mnie ze sobą jest lepszy, więc mhm, jakby to moje wewnętrzne dziecko, które gdzieś tam i ta podświadomość, która mi mhm. wywalała na te maksy, ona nie musi już na maksy mi Tak. wywalać, bo Mhm, ja jakby opiekuję się nią, więc ona mhm. nie potrzebuje jakby być tak Tak, głośna, w tak, tak, tak. cudzysłowie, żebym Domagać ja, się uwagi, tak. tak, żebym Mhm, ja mogła zauważyć i się nią zaopiekować, bo mhm. się nią opiekuję, więc też te sytuacje Super. już nie są takie No ekstremalne. właśnie. I całe Yy, szczęście. Całe tak, szczęście. bo ten środek gdzieś też się znajduje w związku z tym i Tak, no i tutaj jak jest zaopiekowane, no to nie musi być w tej rzeczywistości tak głośno, tak, tak tak, intensywnie. Ale tak, tak krańcowo wręcz, tak dokładnie. krańcowo, tak, dokładnie. Ale chcę podzielić się z Tobą takim doświadczeniem, które miałam parę dni temu, bo Mhm. ja w tym roku świętowałam moje urodziny przez tydzień. O, e, I no było to cudownie, happy bo zrobiłam, birthday. tak, 18. Zakładam, że dziękuję, tak. 18. I y, zrobiłam imprezę w domu. Oczywiście, bo ja lubię gotować, Mhm. natomiast też zupełnie mi się zmieniło
bo kiedyś to się tak, wiesz, poświęcałam, wiesz, postaw się, a zastaw się, Tak. że po prostu ja Wszyscy 3 byli dni, zadowoleni. 3 Idealna pani dni po domu. prostu, tak, Okej. tak, 3 Mhm. dni gotowałam, całe dnie i tak Mhm. dalej. W tym roku miałam tak, że oczywiście gotowałam, bo ja uwielbiam też gotować. Mhm. Dla mnie to jest przyjemność, No, tak? widzisz. Tylko że ponieważ ja już się zwróciłam do siebie, więc to gotowanie było zupełnie z innego poziomu, nie z Mhm. poziomu Tak, tak. dla innych, poświęcania się i tak dalej, tylko dla siebie, dla swojej przyjemności gotowania, Mhm. dla swojej przyjemności dzielenia się i bycia Mhm. też z ludźmi. Natomiast 2 moje znajome, które były na tej imprezie i super w ogóle też wyszło tak, że ja przygotowałam wszystko i oni się sami obsługiwali wszystkim Mhm. potem. Natomiast te 2 dziewczyny mówią tak: my byśmy chciały ci zrobić masaż stóp, a ja wiesz, no siłą rzeczy, jak Mhm. przygotowujesz te rzeczy, no to chodzisz i tak dalej, dużo Tak. chodzę, dużo wiesz, żeby tutaj i tak dalej. I ja powiedziałam: dobrze. I one mi po prostu na tej Mhm. imprezie zrobiły masaż No i stóp, super. ale dla mnie to było też taki moment przełomowy, bardzo Mhm. wzruszający, że ja sobie na to pozwoliłam. Wiesz, o co Mhm. chodzi? Że ja, Mhm. wiesz, tu jest impreza, ludzie I są ty cały jesteś czas, gospodynią, a to nagle a mówię, ja a leżę, proszę cię bardzo. No no i ale z gość drugiej strony mogłabyś szofer, pomyśleć, jesteś solenizantką. No to ale właśnie. no, ale wiesz, to gdzieś przełamanie też tego Tak, stereotypu, że ja muszę tak, tutaj tak, być, tak, wiesz, tak, tak, tak. ogarniać ludzi, być, wiesz, dla Mhm. nich, tylko właśnie się Mhm. takie poddanie i to było takie piękne i takie dla mnie Tak, też, wiesz, no wspaniałe i przyjemne i no, potrzebne, że ja, wiesz, że ja czułam, że tak, że rzeczywiście się tak. nachodziłam i tak dalej, że to będzie super, nie? No, Więc to takie kocie jest, wiesz, koty tak tak, mają. tak, tak, Takie no, kocie i bardzo dobrze. I od tej pory, bo popatrz, jedno drugiego nie wyklucza. Na pewno wszyscy byli zadowoleni. Impreza się udała, tak, jedzenie im piękne przygotowałaś. I jeszcze każdy w tym momencie, łącznie z tobą, chociaż jak jesteś solenizantką, to chyba powinnaś być zadowolona. tak, Widzisz, a nie swoim kosztem coś robić. No widzisz, ja z kolei miałam inne podejście akurat do jakichś takich, bo ja bardzo, bardzo lubiłam, żeby mnie ludzie odwiedzali, ale ja nie mam takich cech właśnie prowadzenia domu. W ogóle ja mhm, ogarniam w sensie fizyczność, więc nigdy tego nie miałam, nigdy o tym nie myślałam. Natomiast moja mama przez całe lata, to było ciekawe doświadczenie, bo mama właśnie te przygotowania, trzeba najpierw posprzątać, trzeba wszystko zaplanować, wiesz, kupić produkty, zrobić to wszystko. Czasem się człowiek umęczy, już nie ma ochoty na żadnych gości, ale tak to wygląda. I ona zawsze mówiła, ty po prostu zapraszasz ludzi do domu i nic nie masz w lodówce, nie masz posprzątane. Jak w ogóle tak może? Ona tego nie mogła zrozumieć. Ale ja zawsze mamie mówiłam, jeszcze jak byłam nastolatką, mówię, mamo, ale przecież ludzie przychodzą do mnie, tak? Bo nie wiedzą, jaka ja jestem. To sobie zamówimy pizzę. Jak no, to sobie zamówicie? No tak, i tak zawsze było. Albo jak przychodzili ludzie, wiesz co, wiedzieli przecież, wiedzą do kogo przychodzą, wiedzą dlaczego. I na przykład przynosili swoje produkty i wtedy było pod hasłem pogotujemy razem, no bo ja nie umiem. Ale zawsze był ktoś, kto, no okej, dobra. Albo mnie pytali, albo nawet koleżanki nawet bardziej wiedziały, gdzie ja mam jakieś garnki w domu. Wiesz, bo ja na przykład mówię, masz to, no dobra, już tu co siedzi, tam gadaj, a my to zrobimy. I ja też uważam, że to jest w porządku, bo popatrz, każdy jest jakiś. Jeżeli próbuje się dostosować do oczekiwań, no to albo on nie ma przyjemności, albo reszta nie ma przyjemności. Wiesz, a to można jakoś inaczej. Więc bardzo dobrze, że miałaś super imprezę, że pozwoliłaś sobie na to. Dziewczyny, które chciały oferować ci masaż, pewno też były zadowolone. Bo tak, mogły się podzielić swoimi umiejętnościami, sprawić ci przyjemność, poczułaś ten relaks i znowuż jedno drugiego nie wyklucza. Nikt nie mhm, wyszedł głodny, sfrustrowany. A jeżeli z założenia zaprosiłaś ludzi, którzy przyszli tylko po to, żeby oceniać, co to jest sanepid, jakoś no weź, że to jest, nie wiem, jakieś gwiazdki Michelena, to chyba takich ludzi, nie, zakładam, że to są twoi znajomi, przyjaciele, rodzina, ci nie zaprasza. Nawet jakby tak, to można się potem pośmiać, że ktoś zamiast docenić jakby przyjemność bycia razem, ocenia, czy tam wszystko było na 5 czy na 6.
Weź. Mhm. Wychodziłam z takiego założenia, bo ja mówię, jak tak możesz zapraszać ludzi i nie mieć nic w lodówce, tylko światło. To jest zresztą, no bo ja jestem światłem. No, ale nie zapraszasz Brytarian, więc to im trzeba podać. No to jakoś się zorganizuje. I moja mama, no właśnie, jakoś, ale jak? No nie wiem jeszcze, za chwilkę to się jakoś ogarnie. To była moja mantra. Jakoś się to ogarnie. Jakoś. I wtedy gotowaliśmy zupę, wiesz, zresztą, bo zupę z gwoździa. Że ja mam tylko gwoźdź. I to często, skoro jakby mój kolega, tylko ja nie wiem, czy to był komplement, mówił, że ty to rzucasz jakąś ideę, potem niby. I potem ludzie to robią. Jakoś co się dzieje? Wszechświat ci to manifestuje, bo ja się nie zastanawiałam, wiesz, to co tam trzeba, skąd ten gwóźdź wezmę, skąd ten. Czasem nie, ale to jeżeli miała mieć lekcję, że właśnie trzeba inaczej, no to wtedy się denerwowałam, czemu mi to nagle nie działa, przecież wystarczy całe to. Ale bardzo fajnie, że miałaś taką imprezę. Bardzo fajnie, że. I widzisz, w następnym roku możesz dokładnie to samo. Albo coś zupełnie innego, ale żeby to było fajne dla wszystkich, bo to nie musi się, naprawdę nie musi się wykluczać. Naprawdę nie musi się wykluczać. Także dobrze, że sobie zmieniamy takie wzorce, coś, co oswajamy, co do tej pory było stresujące, nieprzyjemne. Ze świętami też tak masz, jak ludzie nie cierpią świąt. To też jest jakaś plaga u nas, mi się Nie, ja, wydaje, ja że. uwielbiam. Ja Aha. powiem ci, No uwielbiam, właśnie. bo to też jest taki moment, gdzie ja z mamą i w ogóle, wiesz, z rodziną też przygotowujemy razem ten posiłek. Przede wszystkim, Mhm. no bo i wiesz, ja lubię gotować, więc dla mnie to jest Aha. przyjemność, a też przygotowujemy potrawy takie, których nie Normalnie jedzą się nie. nigdy Mhm. indziej. Mhm. Mhm. Chociaż teraz już na przykład moja mama, bo my uwielbiamy karpia, tak, że Mhm. u nas gdzieś Mhm. tam w tradycji jest też Mhm. karp i tak specjalnie zrobiony, jak dziadek jeszcze robił i tak No, dalej. A w ogóle wow, tak tradycyjnie. słyszałaś o tym, że w ogóle tradycja karpia jest tradycją perelowską, że to nie jest tradycja z Tak, dziadów, słyszałam to. pradziadów i tak Tak, dalej, tak, tylko wtedy karp były jest inne. właśnie. Tak. W przedwojennej Polsce były inne ryby, tak, to No, słyszałam. Inaczej się jadało, kuchnia wyglądała inaczej, a potem przyszedł taki zwykły, przaśny perelowski karp. No tak, i zagościł niestety w naszych łazienkach. Pamiętasz, ty nie, pamiętasz te czasy, że one pływały w to była dopiero. Ja chyba dlatego zostałam wegetarianką, że to tak, naprawdę. Bo ja tak. chodziłam tego karpia. No, jestem dzieckiem blokowisk, więc ja nie mogłam mieć tego, żadnych zwierzątek nie mogłam mieć w domu. No i ten karp, jak się pojawiał, no to była mój przyjaciel, ja go karmiłam jako dziecko, a potem się go zjadało. No, Więc to było straszne. To było straszne. Czekaj, kamera mi przestała kamera działać. ci Muszę przestała poczekać. działać, no. Muszę O, właśnie, dobra. Nie wiem dlaczego kliknąć muszę na nią. Może dlatego, żeby zaczęłam opowiadać o karpiu i o traumie mojego dzieciństwa i potem kazali mi go zjadać. Więc ja nie mogłam zjadać swojego przyjaciela, więc zawsze były histerie pod tytułem co się stało z moim karpiem, nie będę go jeść. Mhm. Znaczy karpia, to już miał imię, wiesz. To już miał imię, więc to już poza wszystkim, że lepiej, że one już może małym dzieciom nie pływają. Inna sprawa, że nawet łazienkę blokowały. Pamiętaj, że trzeba się było No tak, wykąpać po karpiu. ale patrz, że teraz coraz rzadziej można spotkać wannę w ogóle. Tak, teraz no, to może i dobrze. Nie mają gdzie pływać, a nawet jak są te brodziki teraz Tak, współczesne, to one są po prostu płaskie, nie? Że nie ma, nie, że jest to tylko, nie jest po prostu przejdzie. podłoga. Teraz się już w hipermarkecie wszystko załatwia. A to ty pamiętasz te czasy z żywym karpiem. Okej, mów. Znaczy, wiesz, w ogóle u mnie w domu to jest taka tradycja, bo mm, że jednak ten karp jest żywy. Znaczy on już teraz on ma na przykład, no i jest w trakcie jego unicestwiania, bo chodzi o to, Aha, że ten karp musi być ma być świeży. pozbawiony krwi. Tak, że on Aha, musi być, że tak powiem, zabity, a nie może być zdechły. aha. No, a jak kupujesz takiego już, że tak powiem, nieboszczka, to, no to wtedy nie wiadomo, jak on, że tak powiem, Zginął. tak. Okej.
Widzisz. Czyli w Cebrzyku teraz, czy nadal w Łazience pływa? Nie pływa, bo Mhm. moja mama po prostu jeździ na łowiska Aha. i ona stoi Stamtąd rozumiem. I przy tych, widzi, no przy tych okej, rozumiem, facetach rozumiem, i, rozumiem. i mówi, jak oni mają robić No to, tak, tak, tak. żeby było tak, jak powinno być. Tak, tak. A że mieszkacie nad morzem, to jest też łatwo o jakąś świeżą rybę w ogóle, nie tylko karpia. Bo tutaj w Krakowie, w Małopolsce, to ja już nie wiem zresztą, jak to teraz jest, przez to tyle lat, ale pamiętam, że też dzięki tej akcja Karp, a może coś, na pewno coś jeszcze, sprawiła, że ja to już tak byłam przedestynowana, żeby być wegetarianką. Nawet smaku karpia to nie pamiętam. Nie pamiętam nawet. Może bym się nie domyśliła, że to karp. Zresztą bym, no właśnie, to jest inna sprawa. Ale wracając do tego, że to ma sprawiać radość. Tak. Jakby gotowanie dla ludzi to ma sprawiać radość. I to, jeżeli ja się nauczyłam gotować 3 potrawy, czy 4 potrawy w ogóle, tam coś tam jak trzeba, no to jest okej. Nie, ale jak trzeba, to tam ugotuję, ale bardzo proste. To nie ma tej finezji, nie ma tej radości. I jak miałam taką fazę zapraszania ludzi na imprezy, no bo to dla ludzi, dla siebie przecież nie będę gotować. No widzisz, jestem tak leniwa, że dla siebie nie będę gotować obiadu z 3 dań, bo mi się nie chce.